No i się doczekaliście. W dzisiejszym filmie odpowiem na pytanie, czym jest NoFap oraz opowiem trochę o podstawach teoretycznych NoFap. W kolejnym filmie natomiast opowiemy sobie trochę o badaniach, na których bazuje cała filozofia tego ruchu. Zatem zapraszam. Na samym początku trzeba zaznaczyć, że trudno jednoznacznie stwierdzić, czym jest NoFap. Na pewno jest to pewnego rodzaju strona internetowa, która bazuje na społeczności, w której wszyscy wzajemnie się wspierają w zwalczaniu uzależnienia od oglądania pornografii oraz kompulsywnych nawyków masturbacyjnych. Na stronie dostajemy informację, że likwidując ten nieadaptacyjny nawyk, będziemy w stanie zwiększyć swoją motywację, poprawić swoją samoocenę, poprawić swoje relacje z innymi, czy zniwelować swój lęk społeczny. U podstaw NoFap stoi założenie, że PMO lub PMO, czyli cykl pornografia, masturbacja, orgazm, jest wysoce uzależniający. Kiedy oglądamy pornografię, to bombardujemy nasz cały mózg dopaminą, co prowadzi do likwidacji części receptorów dopaminy przez zbyt dużą siłę lub zbyt dużą ilość impulsów zadawanych tym receptorom. Wtedy, aby osiągnąć takie same pobudzenie, potrzebujemy silniejszego bodźca, czyli po prostu więcej porno. Taka spirala może prowadzić do zmian ścieżek neuronalnych, a w dalszej kolejności może to ciągnąć za sobą problemy z samooceną, z motywacją, z relacjami czy z lękiem społecznym. Psychologiczny mechanizm tłumaczy to w ten sposób, że PMO ma prowadzić do natychmiastowej gratyfikacji, czyli do natychmiastowego nagradzania się. A dlaczego to jest istotne? No z tego względu, że aby osiągnąć coś w życiu, cokolwiek by to było, to potrzebne jest zaangażowanie, potrzebny jest wysiłek, potrzebne są konkretne działania, które mają nas doprowadzić do tego celu, który jest dla nas nagradzający. Natomiast kiedy oglądamy porno, to nagradzamy się w pewien sposób automatycznie. Dlatego oglądanie pornografii jest tak mocno uzależniające i w dalszej konsekwencji może prowadzić chociażby do problemów z motywacją. Kolejna sprawa jest taka, że pornografia dostarcza mylnego obrazu seksualnego. Jest to pewien wyidealizowany obraz, który osoba, która ogląda często pornografię, zaczyna pożądać, a często takiego obrazu nie da się osiągnąć w jej własnym związku. Dodatkowo może się pojawić nakierowanie tylko na własną przyjemność, na pewien autoerotyzm, czy nawet uprzedmiotowienie drugiej osoby, bo przecież to jest kreowane w takich filmach. I nie ma wątpliwości, że to może się przenieść na relacje z drugą osobą i to nie tylko w związkach, ale chociażby w przyjaźni, z tego względu, że w każdej relacji jest tak, że my jesteśmy dla drugiej osoby, tak samo jak ona jest dla nas. Dochodzi tutaj do pewnego rodzaju wzajemności, a w takiej sytuacji możemy się nakierować tylko i wyłącznie na własną przyjemność i na własne korzyści. Tak mniej więcej wyglądają założenia filozofii NoFap, ale co najważniejsze, jest cała rzesza ludzi, która mówi o pewnych pozytywach, które się pojawiają w momencie, kiedy usunie się ze swojego życia pornografię. Mówią oni najczęściej o wyższej samoocenie, o braku lęku społecznego, o umiejętności nawiązywania relacji, czy po prostu o większej radości z życia. A najistotniejsze jest to, że wielu z nich zaznacza, że to była najistotniejsza rzecz w ich życiu i to ona dopiero rozpoczęła falę pozytywnych zmian. To wszystko na dzisiaj. W kolejnym odcinku, który pojawi się niebawem, chciałem Wam opowiedzieć trochę o badaniach naukowych, które potwierdzają całą filozofię NoFap z konkretnego powodu, z tego, abyście nie myśleli, że to jest rzecz wyssana z palca, tylko to jest rzecz, która jest mocno osadzona na dowodach naukowych i praktycznie na każdą rzecz, na każdy pozytyw, który się pokazuje po likwidacji pornografii, są konkretne badania naukowe. Ale to dopiero w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.